Tutaj chyba burgery z renifera sprzedają. Jak można takie piękne zwierzę zjadać? To jest łoś, nie renifer, nie. Jestem w Gdańsku, na lotnisku. Za dokładnie 1,5 godziny mam kolejny lot. Tym razem krótki, szybki wypad na Sylwestra do Norwegii, do Oslo. Oj, wznosi się. Już jest w powietrzu. Jestem już w Norwegii, na lotnisku Torp, Sandenfjord Lufthavn. Trudny język norweski. Także to jesteśmy gdzieś 110 km od Oslo. Od razu tutaj dosłownie naprzeciwko lotniska są takie stanowiska i tu stoją busy, autobusy. Ja jadę takim o tutaj Mercedesikiem. Od razu panowie stoją, po polsku nawet nawołują, bo tutaj z tego lotniska dwie firmy jeżdżą. To jest PKS Oslo albo Miami Bus. Ja się zdecydowałem na Miami Busa. Przejazd do centrum miasta, do Oslo, 250 koron. Można płacić kartą. No tak czy inaczej, tak naprawdę przejazd tym busem będzie mnie kosztował więcej, ponad 2 razy więcej niż przelot samolotem. Za samolot zapłaciłem 98 zł, a tutaj no, przejazd tym busem w dwie strony 500 koron, czyli to będzie, no zależy jak mi tam Revolut to przeliczy, to będzie w granicach 200, nie wiem, 30 zł. Także tak to wygląda. Śniegu tu troszkę więcej jak w Polsce, ale szału nie ma. Temperatura raczej też na plusie, także w sumie dobrze, nie będę martw. Po trasie często przejeżdża się przez takie tunele różnej długości, krótsze, dłuższe, tak jak ten przed chwilą. Akurat ten był taki króciutki, ale były i takie dużo dłuższe. Jest ich tu sporo. No i wysiadłem na Oslo Bus Terminal. Podróż zajęła 1,5 godziny, także w sumie krócej niż myślałem. Pogoda bardzo zbliżona do tutaj w Polsce. Może trochę mocniej wieje, temperatura chyba podobna. Śniegu bardzo niewiele, takie raczej roztopy. O, tutaj tramwaj jeździ, jedzie i autobus. No tramwaje to takie średnie. U mnie w mieście jeżdżą lepsze, bardziej nowoczesne. To takie starego typu. No i idę, kieruję się w stronę tego budynku słynnej opery, a po drodze tam będę miał do zobaczenia jeszcze kilka innych rzeczy, które mam w trakcie pokazać. No i to pierwsze miejsce, które chciałem wam pokazać. Jest to taka rzeźba, czy posąg, nie wiem, jak monument. Jest taka ręka, zaciśnięta pięść, trzymająca róże, tak jakby wyskakująca z ziemi. Jak widzicie, jest to dosyć duże. Zejdę teraz do galerii handlowej, jakiejś takiej trochę większej, bardziej znanej, nazywa się Oslo City. Coś tam pokręcę w środku, zobaczę jakie sklepiki, co tam się dzieje, jakie ceny. W sumie w środku tu nie ma nic specjalnego, typowa galeria, jakich wiele w Polsce, nawet u mnie w mieście w Olsztynie mamy galerię warmiską, mamy Aurę, sieciówki, no może nazwy sklepów, nie znam się na tych markach, może inne są, ale ogólnie wystrój galerii no niczym nie odbiega od tego, co mamy w Polsce. Nawet bym powiedział, że złote tarasy w Warszawie prezentują się lepiej. O, tutaj mamy takie bagietki różnego rodzaju z różnym wkładem mięsnym. Sztuka kosztuje 85 koron. To jest około 38 zł za bagietkę. No nie jest to jakieś duże. Także no
tanio nie jest. Tak to wygląda. Tutaj trochę tańsze bagietki po 69 koron. No ale to też będzie około 30 zł. No to tam w sumie tak źle nie jest. No, galeria okazała się zupełnie nieciekawa. Z zewnątrz ten budynek też jakoś tam szału nie robi. Także nie było sensu tam się. Taka kolejna ciekawa rzeźba na ścianie. Jakaś pani. W takiej lokalizacji. No ale tramwaje to dziwnie trochę wyglądają. Takie trochę stare. W tak właśnie nowoczesnym otoczeniu. Jestem naprzeciwko dworca i tutaj jest ten słynny tygrys. No jest duży. Wszyscy sobie tu zdjęcia z nim robią. Obejdę go w koło. Tutaj jakaś wycieczka. Taki tygrys. Temperatura na plusie, roztopy, wszędzie lód. Można tutaj, to chyba jakaś fontanna, czy nie wiem po prostu co tu było, ale można na łyżwach jeździć. Budynek opery, ale totalnie pod słońce na razie, także tutaj kiepsko to widać. Tam jakiś taki duży prom. Wygląda niestety na to, że z racji oblodzenia nie będzie możliwości wejścia na dach tej opery, bo normalnie przy innych warunkach pogodowych tędy się wchodzi. Teraz tutaj taśmą jest wszystko odgrodzone, bo tam wszędzie jest po prostu lodowisko. Także jedyne co zostało to podziwiać ten budynek z zewnątrz. Jest to podobno jedna z największych konstrukcji i najdroższych, jaka jest w całej Norwegii. Budynek został oddany do użytku w 2008 roku. Kształtem ma przypominać górę lodową. No i faktycznie chyba tak jest. Tam naprzeciwko mamy Muzeum Müncha. To jest taki jeden chyba z najsłynniejszych artystów, malarzy norweskich. Ja nie jestem, mówię, znawcą ani jakimś no nie pasjonatem malarstwa, ale taki obraz jak Krzyk to chyba każdy zna i właśnie ten pan jest jego autorem i ten obraz podobno jest tam do obejrzenia w tym muzeum. Wszedłem na chwilę do środka tej opery, żeby pokazać wam jak to wygląda wewnątrz. Tutaj jeszcze świąteczna choinka. Połączenia drewna ze stalą i szkłem. Tam dalej jest restauracja. Wycieczki. No i niestety wszystko tak oblodzone, no, proszę bardzo. I nie ma szans, żeby tam gdzieś wejść. Tutaj akurat to nie jest wejście na dach, ale tam od drugiej strony jest wejście na dach, no ale nie ma takiej możliwości. A szkoda, bo tam jest trochę wyżej, także byłby fajny widok. Jestem na jednym z mostów, takich niedużych mostków koło opery. Tutaj jakiś taki kanał, jestem na jednym moście. Tutaj jeszcze raz jest Muzeum Müncha. Tak wygląda z drugiej strony. Teraz jestem na drugim moście. Okręcę się w koło. No nowocześnie, nowocześnie. No taka architektura.
może się podobać albo nie. Jak ktoś jest bardziej staroświecki, to pewnie nie za bardzo mu to do gustu przypadnie. No tutaj już na pewno jestem we właściwym miejscu. To jest ten tak zwany kod kreskowy. Zobaczcie. Na lewo, na prawo. O, mam zielone, to idę. Jestem na moście, który przebiega nad torami kolejowymi. A tutaj właśnie ten kod kreskowy. Jeśli ktoś studiuje architekturę, jest projektantem budynków, to na pewno miałby tu co podziwiać. Jest ciekawie. Chodzę tu na czerwonym, tam się nie rozczulam. Podjadę do parku, którego nazwy nie pamiętam, bo tam od nazwiska jakiegoś tego Norwega, artysty rzeźbiarza. To jest park, gdzie jest chyba ponad 200 rzeźb, w większości przedstawiających nagie ciała kobiet, facetów i dzieci. Ten park jest dosyć daleko, nie będę tam zaginał z buta, także sobie podjadę. No i pewnie zdecyduję się na metro. 3 dni temu jeździłem w Londynie metrem. Zobaczę, jak to tutaj wygląda. Ten budynek opery, tak starszej odległości, w sumie lepiej się prezentuje niż z bliska. Z bliska po prostu nie widać takie w pełni tej architektury, tej bryły całej. Z daleka wygląda to ciekawie. Plany trochę zmieniłem i idę na taki półwysep, tam jakoś dziwnie się nazywa. Tam jest jakaś twierdza. Spróbuję coś tam zwiedzić, zobaczyć. No i będę wchodził tutaj na teren twierdzy. Wejście na teren jest bezpłatny. No ale tam już wewnątrz znajduje się kilka muzeów o charakterze takim militarnym i tam już wstępy są płatne, biletowane. Także ja pooglądam tylko to, co można za darmo. Twierdza. No wieje tutaj. Tutaj prom. Co najpierw z daleka myślałem, że to taka architektura nowoczesna. Jakiś blok. No widzę, że teren tej twierdzy jest dosyć rozległy. Tutaj można wchodzić. W końcu trochę wyżej jakaś panorama. Tam już daleko widzę ten fikuśny ratusz miejscowy. Nie no, boję tu się chodzić, bo po prostu oblodzone te kamienie. Można się tu pieprzyć. Widać ten dziwny ratusz. Za dużo czasu nie mam, także zaraz wychodzę z tej twierdzy. Idę tam gdzieś na ten główny taki deptak, główna ulica jakiegoś tam Karla, nie pamiętam nazwy. Jestem na jakimś takim placu w okolicach ratusza miejskiego, tego takiego dziwnego, co wcześniej mówiłem, że nie za bardzo mi się podoba. No i potwierdzam, dziwna bryła. No i zobaczcie, nie wiem, o co chodzi, ale Skandynawowie strasznie się lubią w goliźnie. Bardzo dużo i zarówno i w Danii, i w Szwecji, jak i tutaj widzę w Norwegii po prostu jest pomników z gołymi ludźmi. A siedzę tutaj pod budynkiem Nobla, pokojowej nagrody Nobla, bo co roku pokojowa nagroda Nobla jest wręczana w tamtym właśnie budynku, w ratuszu w Oslo. Tylko i wyłącznie pokojowa nagroda Nobla jest wręczana w tamtym budynku, bo wszystkie inne, literackie i te naukowe,
pozostałe nagrody Nobla są wręczane w Szwecji, w Sztokholmie, tak? Bo przypominam, Alfred Nobel był Szwedem. A tutaj budynek pokojowej nagrody Nobla. Chyba jakieś muzeum. Tu wszędzie naprawdę wszędzie takie kamyczki leżą. Dzięki temu, pomimo tej ślizgawicy miejscami, no i tak jakoś da radę chodzić. Ale warunki chodnikowe no nie są za ciekawe. Wejdę tutaj do sklepu, taki widzę, napotkałem sieciówki znanej 7-Eleven. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda cenowo. Może coś kupimy. Tak, 15 zł taki soczek. 15 zł. Hot dog wegański 53 korony. Bułeczki 72 korony. Takie byle Oreo. Nie wiem, 10 zł? Coś takiego będzie kosztowało? W tych granicach, tak? Może trochę mniej, 8. Mars 26 koron. Pałac Królewski, siedziba monarchów norweskich. Mieszka tam król, obecny król ze swoją małżonką. Budynek został ukończony w 1849 roku. Tam widzę, jakiś pan w budce stoi, wartownik. O, chyba akurat będzie zmiana warty. O, tamten wyszedł z budki, a ten pewnie zaraz wejdzie do niej. A może on tylko zmienia budkę? Z prawej na lewo przychodzi. Nie. Ma jakiś taki swój rytuał, muszą tu zrobić. Coś się dzieje. O, nawet tutaj pani jest, nie tylko faceci. O, tam widzę, jeszcze druga ekipa idzie. Ta większa grupa po prostu odmaszerowała gdzieś w tamtą stronę. No taka ceremonia. Idę tam, bo zaraz mi wszystkie sklepy pozamykają. Tak trochę się martwię, bo na razie byłem w tym sklepie 7-Eleven. Później byłem jeszcze w innych takich 2 czy 3 sklepikach spożywczych. No i tam nie było nawet zwykłego piwa sprzedaży. Same napoje. Jestem na ulicy Karl Johanskiej. To jest ta główna taka ulica handlowa. I tutaj jest jakiś taki jarmark świąteczny. Diabelskie koło. Chodzimy, rozejrzymy się, zobaczymy, co tutaj sprzedają za smakołyki. Jak to wygląda. Churrosy tutaj sprzedają. Burgery, falafel, sandwicze. Podejdę pod ten diabelski młyn. Nie wiem, ile ta przyjemność, ale odpuszczam sobie.
Tutaj chyba burgery z renifera sprzedają. Jak można takie piękne zwierzę zjadać? To jest łoś, nie renifer z ciemników. Burger 169 koron. Kebab 170. To się smażą, proszę. W sumie jarmark jak jarmark. Podobne klimaty jak w Polsce, w Gdańsku. Czy teraz jak niedawno byłem w Londynie. Karuzela. Tak jak na każdym jarmarku. Punkt obowiązkowy musi być. I diabelski młyn. Te dwie rzeczy są zawsze. Tutaj jakiś ciekawszy budynek. Zaraz zorientuję się, co to jest. To może wam powiem, bo na razie nie wiem. Sprawdzę na mapie. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Jestem pod budynkiem parlamentu Norwegii. Także tak wygląda dosyć ciekawie. No to już mi się bardziej zaczyna podobać. Ja jednak jestem tradycjonalistą i taka stylistyka po prostu klasyczna bardziej mi się podoba. Budownictwo tego typu, architektura na dłuższą metę niż te nowoczesne takie budynki stali szkło. No tutaj widać, już więcej ludzi chodzi. To jest ten główny deptak, ta ulica tego Karla Johannesa. Idziemy. Jeszcze jest widno, także to tak przypuszczalnie wieczorową porą, jak się ściemni całkiem, będzie to lepiej wyglądało. O, tam mamy jakiś sklep z pamiątkami. Łosie i renifery na każdym kroku na wystawach. O, tu taka dekoracja w sklepie z pamiątkami. Ciekawa. Proszę bardzo, tutaj łowi rybki grom. Tutaj zwierzątka, lis, miś. No obawiam się, że mogę mieć problem, żeby kupić cokolwiek, bo jest godzina 15. Być może w dniu dzisiejszym większość sklepów tylko do tej godziny będzie czynna. Do 15. No muszę namierzyć jakiś, kurczę, spożywczy, żeby było piwo albo ten sklep typowo z alkoholem. Jeszcze takiego nie widziałem. Główny deptak w Oslu.